O czym tutaj tak rozmawiacie od rana? O tym, że właśnie odwołuje nasz ślub, masz natychmiast opuścić mój dom! Kompletnie ci odbiło? Tato, to jest Klaudia. Zalało jej mieszkanie. Pomieszka z nami 2 miesiące, co? To jest ta jedyna. Zaraz. Egipt. Hurgada. 2018 all inclusive. Nie, to raczej niemożliwe. To zrób 360 dla tatusia. Tato, ona jest dla ciebie za młoda, bez takich. Chodź, kochanie. Mógłbym przysiąc, że skądś ją znam. Panie Tomaszu, co pan robi? Grzebie pan w moich rzeczach? Ja... Tomaszu, macie 3 miesiące zaległości w czynszu. Jeżeli do jutra nie opłacicie, to was eksmituję. Byłem o krok od ostatecznego zdemaskowania jej alibi. Ale właściciel musiał mi przerwać śledztwo. Panie Tomaszu, nie może pan nas wyrzucić, dopiero się wprowadziliśmy. Ariel, proszę cię, poznaj moja nowa narzeczona z Egiptu. W ułamku sekundy przekalkulowałam, że odgrywanie roli narzeczonej tego szaleńca wciąż wychodzi taniej niż kaucja z nową kawalerkę. W związku z naszym nagłym ślubem robię ci jutro przelew z mojego konta za czynsz za cały rok z góry, nie? Za cały rok z góry, za czynsz. No, brzmi to sensownie. Gratuluję zaręczyn i czekam na potwierdzenie przelewu, bo jak nie będzie, no to was eksmituję. Rozumiem, a teraz żegnam, bo musimy wyjaśnić pewne nieścisłości w jej zeznaniach z wczoraj, no. Tata, wymyśliłeś już, skąd kojarzysz Klaudię? Ciągnąłeś te swoje śledztwo. Kochanie, przecież ustaliliśmy, że ja z panem Tomkiem nigdy się nawet nie spotkałam. Wiesz, no, pamięć mam iście fotograficzną, tylko czasami archiwum szwankuje. No jasne, że tak. Słuchajcie, ja muszę iść po ładowarkę. Zostawcie mi ziemniaki. Specjalnie zostawiłem ich samych, bo doskonale wiedziałem, że beze mnie natychmiast znajdą wspólny język i zaczną się dogadywać. Dobra, to byłam ja. Hurgada, turnus sierpniowy, basen z falą. Wiedziałem, że skądś cię kojarzę. Przeżyliśmy w końcu gorący, wakacyjny romans, nie? To był bezsensowny incydent. Po 4 mojito, ale zero romantyzmu. Lepiej, żeby Kuba się o tym nie dowiedział. Świadomość, że sypiałem z obecną dziewczyną mojego syna była na początku trudna, ale ostatecznie doceniłem, że chłopak odziedziczył po mnie doskonały gust. Czyli sypia z moim synem, mieszkasz u mnie za darmo, a w 2018 spałaś ze mną. Ja przynajmniej nie muszę udawać niczyjego narzeczonego, żeby mnie nie wyeksmitowali z domu. Spanie najpierw z ojcem, a potem z synem to już wyższa liga cwaniactwa. Klaudio, po tym co przeżyliśmy razem w hotelowym jacuzzi, wiem jakim bezczelnym osobnikiem jesteś. Błagam cię, ja odwaliłam całą robotę. Ty nawet nie potrafiłeś zdjąć zegarka. To był bardzo drogi zegarek. Jesteś wyjątkowym drapieżnikiem, Klaudio. Najpierw ja, a później mój biedny, naiwny syn, którego traktujesz jak hostel z darmową obsługą. Kuba przynajmniej nie zasypia w połowie akcji. Albo milczysz o Hurgadzie, albo Kuba się będzie musiał o wszystkim dowiedzieć ze szczegółami. Pełna dyskrecja, synowo. Dobra ta marchewka. Zgodziłam się na ten układ, bo prawda o moim romansie z jego ojcem mogłaby drastycznie obniżyć mi standard darmowego zakwaterowania. Tata, podjąłem decyzję. Patrz, kupiłem pierścionek, jeszcze w tym tygodniu oświadczam się Klaudii. Oszalałeś! Jeśli weźmiecie ślub, to ona się tutaj zamelduje, a ja nie będę czekał w kolejce do swojej własnej toalety! O hej Klaudia, właśnie rozmawialiśmy z tatą, że koniec z tajemnicami, wykładam wszystkie karty na stół. Kiedy uświadomiłam sobie, że stary sypnął, od razu zaczęłam w głowie układać plan, jak zrzucić całą winę za ten potworny romans na silny udar słoneczny. A skoro o kartach mowa, to mam nadzieję, że twój tatuś pokazał ci i oznajmił wszystkie gorące szczegóły Hurgady. Obiecuję, że milczałem jak grób. Ten chłopak sam inicjuje swój własny upadek. Jakie szczegóły? Dobra, nieważne. Obiecuję, że moja niespodzianka wgniecie cię w ziemię. Małżeństwo syna z moją dawną kochanką to oczywiście obyczajowy koszmar. Ale w tamtym momencie martwiłem się głównie tym, że po ślubie już nigdy nie odda mi tamtych 50 euro z Egiptu. Hej kochanie. Wciąganie ojca w jakieś chore gierki na mój temat to już jest szczyt chorobliwej, toksycznej męskości. Jakie gierki? Ja chciałem ci tylko wczoraj na Oszczędź mi tego taniego gaslightingu. Jesteś tak chorobliwie zazdrosny, że związujesz z ojcem pakt, byle tylko kontrolować moją przeszłość?
Przysięgam, że nawet o tobie nie wspomniałem. Wiedziałam, że prewencyjny atak i oskarżenie go o toksyczną męskość to najszybsza i najtańsza metoda na zatuszowanie mojego romansu z jego ojcem. Chciałem się tylko z ojcem skonsultować w sprawie pewnego ważnego wydatku. Koniec dyskusji. Albo stajesz całkowity zakaz rozmawiania z ojcem na mój temat, albo jeszcze dzisiaj się wyprowadzam. Szybko przeprosiłem, bo kłótnia i tak by nic nie dała. Wiecie, przepraszam kochanie, że ja w ogóle rozmawiałem z moim ojcem. Jako dojrzały facet miałem absolutną kontrolę nad dynamiką naszej relacji. Cieszę się, że zrozumiałeś swój błąd. A teraz z drogi, bo spóźnię się na swoją hybrydę. Kochanie, wybierz ładny kolor. Wybiorę na pewno. Ten absolutny brak jakichkolwiek wyraźnych przeprosin ze strony Kuby uświadomił mi fakt, iż w Egipcie umie ten twój brak moralności. Zgadza się, zawsze powtarzam synowi, że w kontaktach z kobietami trzeba być absolutnie bezwzględnym. W tamtym jacuzzi miałeś sobie coś z dzikusa. Mamy bite 2 godziny, dopóki młody nie skończy zmianę, a stół jest całkowicie wolny. Ale wiesz, ten stół to zwykły mebel z sieciówki. Po tym, co robiliśmy w Egipcie, boję się, że może nie wytrzymać tych naszych zaawansowanych zabaw. Prawda jest taka, że wcale nie chciałam z nim nic robić. Po prostu testowałam, czy ojciec mojego chłopaka ma jakikolwiek kręgosłup moralny. To zdejmę ten sweter i wchodzimy do gry, ty mój egipski ogierze. No, zachowaj dystans. Celowo uciekałem przed nią wokół tego stołu, bo w grze wstępnej zawsze stawiam na budowanie napięcia i kontrolowaną niedostępność. Wiesz, wczoraj tak mi strzeliło w plecach, że nie mogę wchodzić po schodach. Cześć! Skończyłem szybciej inwentaryzację. A co wy tacy zaskoczeni? Nic, chciałam pomóc tylko twojemu tacie, bo on się zakrztusił i chciałam udzielić mu pierwszej pomocy. Tak, wiesz co, lód mi poleciał nie w tą dziurkę i bym się udusił. Uratowała mi życie. Tak. Cieszę się, że macie wspólne pasje i tematy. Kochanie, pomyślałem o tej naszej wczorajszej sprzeczce pod blokiem. Kochanie, do jakich wniosków doszedłeś? Wielkodusznie ci wszystko wybaczam. Przygotowałem dla ciebie pewną niespodziankę, także szykuj się na jutro. Nie mogę się doczekać. Odpuściłem jej te humorki z ogromną klasą, bo doskonale wiedziałem, że jutrzejsze oświadczyny i tak przypieczętują moją ostateczną dominację w tym związku. Jako człowiek doświadczony muszę cię ostrzec, synu, że kobiety z turnusów w Egipcie mają wyjątkowo długą historię łóżkową ze starszymi panami. Tata, przestań te toksyczne statystyki wspominać, no. Ja się cieszę, że w końcu jestem decyzyjnym facetem. Kochanie, nie ma co czekać na restaurację. Wyjdź za mnie tu i teraz na tej wycieraczce. Oświadczyłem się na wycieraczce, bo szybka kalkulacja wykazała, że to drastycznie zredukuje koszty kolacji w restauracji. To niezwykle racjonalna propozycja. Oczywiście, że się zgadzam. Patrzyłem na te patologiczne zaręczyny z pełnym spokojem, bo najważniejsze, że młody nadal nie wie, że spałem z jego narzeczoną. Wyjdę za ciebie. Wiedziałem. Biegnę do samochodu, odpalać silnik, żebyś miała cieplutko w fotelu. Widzimy się za minutkę. Wzięłam ten pierścionek, bo taki naiwniak to rzadkość. A to świetna polisa na darmowy wynajem. No, to dobrze się składa. Kapitał zostaje w rodzinie, a ja zdążyłem cię już gruntownie przetestować. Oblałeś ten swój test, tatusiu, wokół wczorajszego kuchennego stołu, więc zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. To był fakt, przez który budowałem napięcie, żeby udowodnić, że mam pełną kontrolę psychologiczną nad tobą. Miałeś swoją szansę i ją oblałeś, więc teraz zobaczymy, kto będzie dyktował warunki. Będę oglądał te wasze marne próby z pierwszego rzędu, synowo. Tak, jasne. Jasne. Tatuś, obiecuję ci epickie wesele z alpakami, kochasz alpaki. No i wchodzimy w ten 30-letni kredyt na bliźniaka. Nie sądzę, żeby się zgodziła, bo już zdążyłem ją gruntownie przetestować. Mieliśmy płomienny romans w Egipcie. Tata, ty sobie jaja robisz, ty przecież jej w ogóle nie znasz. Nie żartuj sobie tak ze mną. Tata, co ty gadasz? Zapewniam cię, że po tych moich wygibasach w hotelowym jacuzzi to nie jest żaden żart, a fizyczny i namacalny fakt.
Dzień dobry, mój wspaniały narzeczony. O czym tutaj tak rozmawiacie od rana? O tym, że właśnie odwołuję nasz ślub? Właśnie się dowiedziałem, że zanim cię w ogóle poznałem, to ty się przespałeś z moim własnym ojcem? Przecież nie będę brał narzeczonej po własnym ojcu. To jest jakaś totalna patologia, wycięta prosto z chorego serialu. Masz natychmiast opuścić mój dom! Kompletnie ci odbiło? No to się porobiło. Ale przecież to było 7 lat temu, więc bez przesady. Jeszcze wczoraj klękałeś i obiecałeś mi dozgonną wierność. To zgodną! Żygać mi się chce, że się dowiedziałem, że ty z moim własnym ojcem! Mandarynkę? Zawsze wolałam prawdziwych, dojrzałych mężczyzn, a nie takich rozhisteryzowanych, niedojrzałych chłopców. Od samego początku widziałem w tobie to pożądanie. Wiedziałem, że do mnie wrócisz. Jesteście obrzydliwi! Macie godzinę, żeby się spakować, bo umowa najmu jest na mnie! Oj, nie masz się, syneczku, znajdziesz se inną. A teraz wyjdź, bo robisz nam przeciw. No nie słyszałem. Dostałem dzisiaj przelew za rok z góry od faceta, który w ramach spłaty czynszu właśnie ukradł narzeczoną własnemu synowi. Zostawcie suba, dajcie znać w komentarzu, czy wy też macie takich patologicznych sąsiadów jak ja. No i widzimy się w kolejnym odcinku.